Sony jest to genialne narzędzie i sam przez lata doradzałem je innym. Ale jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Trochę wpadłem w taką pętlę, że tak powiem. Przerobiłem kilkanaście puszek, jak nie większość od Sony. Przy okazji straciłem kupę kasy przy tym i chyba próbowałem trochę rozwiązać problemy w moim studio i przy nagrywaniu właśnie sprzętem, a nie zmieniając swojego podejścia. Dlatego dziś postaram Wam się opowiedzieć, dlaczego finalnie powiedziałem dość i zmieniłem przy okazji obóz. Choć zanim przejdziemy do tego, dajcie znać w komentarzach, czy Wy też wpadliście kiedyś w takie błędne koło kupowanie sprzętu, żeby rozwiązać jakieś problemy, które się pojawiły, a nie walczyć z warsztatem. I jak potencjalnie z tego wyszliście? Zostawcie swoją historię na dole, a my lecimy dalej. Cała ta moja droga w tym systemie, czyli w Sony, zaczęła się prawdopodobnie w okolicach 2020 roku od już poczciwego i bardzo szanowanego Sony A7 III wraz z Tamronem 2875G1. Żeby tu się nie rozwodzić jakoś specjalnie, w skrócie brakowało mi w tamtej puszce odchylanego ekranu do boku. No i więc jak tylko pojawiła się okazja, a pojawiła się dosyć szybko, wjechało A7C pierwszej generacji. Zaraz po tym pojawił się następca A7 IV i to był naprawdę świetny aparat. W zasadzie dalej jest. Tak z ręką tu na sercu, to Body strasznie dużo mnie nauczyło tak przy okazji. Przede wszystkim praca na samym S-Logu, ekspozycja, praca z 10-bitowym materiałem i ogólnie nauka tego wszystkiego w sumie najbardziej chyba zaczęła się z A7 IV. Tak na dobrą sprawę w tamtym momencie i teraz nawet temu sprzętu niczego nie brakuje i mogłem z nim zostać śmiało do dzisiaj. No, ale wtedy odpaliło się już te błędne koło chyba na 100%. Przy okazji ciekawość oraz taki aspekt pogoni za tym doskonałym sprzętem, którym w tamtym momencie był FX3, szczególnie wizualnie, totalnie ta puszka skradła moje serce tak na 100%. Więc tak przy okazji na tej takiej fali hype'u kupiłem jego tańszego w zasadzie brata FX30, bo się wtedy pojawił, bo co tak naprawdę mogłem stracić zmieniając na 30? Teoretycznie nic, a w praktyce sporo. Tu przede wszystkim nie wziąłem pod uwagę dwóch czynników, które dla mnie miały znaczenie w tamtym momencie, bo tak jakby mniejsza matryca o podobnej rozdzielczości jak full frame A7 IV, to w zasadzie wyszło, że jest mniejszy dynamic range, i w zasadzie idąc za tym, te szumy w cieniach, te czerwone, były naprawdę widoczne i przyprawiały mnie o ból głowy. I tak, próbowałem z tym walczyć, szczególnie w montażu i nie tylko, ale ogólnie nie wytrzymałem i uciekłem na tamten moment do ZV-E1. I tu jest znowu nawiązanie do FX3, ponieważ tam jest właśnie ten legendarny już sensor. I tu nie będę nawet ukrywał, pracowało mi się na nim świetnie, dopóki w zasadzie sama temperatura tej małej puszki nie zaczęły mnie ograniczać podczas kręcenia, a dosyć szybko to się pojawiło, bo wszedłem w podcast. I tak, tu też kombinowałem z różnymi dodatkami, z jakimiś chłodzeniami i tak dalej, ale na koniec dnia po prostu mnie to już zmęczyło. Później jeszcze przez chwilę był powrót do sensora z A7 IV w mniejszym opakowaniu, czyli A7C Mark II, którym pracowałem przez ponad rok. Ogólnie uważam, że to był taki najlepszy i najmocniejszy strzał w dziesiątkę z obozu Sony. Dla mnie w tamtym momencie, można tutaj tak powiedzieć wręcz, że to była taka hybryda na tamten moment idealna. W tak zwanym międzyczasie przez moje ręce przeszły pozostałe chyba wszystkie puszki od Sony poza A1 Mark II, ale oczywiście A7R5, A9 Mark III, A6 700, ZV-E10 pierwsze i drugie, A7S3, a nawet właśnie ten upragniony FX3. I wiecie co? W każdym z nich, nie da się ukryć, coś mi nie pasowało. A to w zasadzie nie ta matryca, a to nie ta ergonomia, a to nie ten ekran, a to, a tamto. Ten był za drogi. Wszystko po kolei. Ogólnie w pewnym momencie właśnie przyszedł ten moment, gdzie tak jakby w końcu się troszkę zatrzymałem z tym moim pędem. Spojrzałem na to, powiedzmy, że z boku. Dotarło do mnie, że ja szukałem problemów troszkę na siłę w tym wypadku. Zamiast ogólnie kręcić, używać tego sprzętu, tym co miałem, goniłem w sumie nie wiem za czym. Co w sumie najśmieszniejsze w tym całym wywodzie,
jest fakt, że innym, jak doradzałem właśnie wam w doborze sprzętu, no to przede wszystkim doradzałem tutaj rozsądek, zadawałem mnóstwo pytań, wyciągałem praktycznie wszystkie informacje, które mogły pomóc w wyborze, a sam o siebie to nie zadbałem i nikt o mnie nie zadbał. I to nie jest oczywiście tak, że Sony nagle zaczęło robić złe aparaty. Po prostu ich ogólne ruchy jako firmy, o której już wspominałem, i podejście w zasadzie do samego konsumenta, no przestały mi leżeć, przestały mi odpowiadać. Czułem z ich strony taki dosyć niepewny vibe w stylu, no wy nie wiecie czego chcecie, my za to wiemy lepiej czego chcecie. No i oczywiście, zwyczajnie mi się to nie podobało. I mam oczywiście do tego prawo, sam osobiście, wyrazić takie zdanie. I w dodatku nie chciałem w pewnym momencie tak jakby non-stop reklamować tylko i wyłącznie ich sprzętu. Na szczęście w tym samym czasie, gdy do mnie to wszystko dotarło, inne marki pokazywały, że może być troszkę inaczej. Tu Lumix zrzucał jedną bombę za drugą, Nikon pokazał swoje bardzo fajne puszki, Canon odrobił lekcję, tylko Sony tak jakby zaczęło gonić własny ogon. Ogólnie, gdy wyciągnąłem pewne wnioski i tak jakby pewne lekcje, no nauczony przeszłością, już nie reagowałem, tak powiedziałbym, dosyć emocjonalnie i z taką pogonią. Myślę, że w końcu podszedłem do samego tematu, no tak na chłodno. Wypożyczyłem sprzęt, który moim zdaniem mógł mi pasować. Sprawdziłem wszystko, co chciałem. Od ekranu, obrazka, no same mechanizmy, ergonomię, no wszystko sprawdziłem na chłodno, z dystansem i po czasie jeszcze raz do tego podszedłem. Porozmawiałem nawet z innymi, wymieniłem się zdaniami, no zaczerpnąłem takiej, powiedziałbym, szerszej perspektywy opinii. Ale nadal, gdy zobaczyłem właśnie ten obrazek, czyli w zasadzie to, co mnie w sumie najbardziej interesowało i podobało mi się w tym sprzęcie, no oczywiście dokładając ten, tak powiedziałbym, organiczny kolor, reprodukcję i wszystko, obiektywy, no to finalnie wyszło, że zostałem kupiony w 100% z tymi oczekiwaniami. A dokładając do tego właśnie te inne podejście, że chciałem się zacząć bawić z powrotem takimi specyficznymi, manualnymi obiektywami, w sumie to mam na myśli anamorfiki, na przykład od Blazera, no to automatycznie wszystko skleiło się w taką jedną solidną całość, czyli Lumix. No i potem już nie było odwrotu, bo to, co wcześniej powiedzmy, że tolerowałem w Sony, no zaczęło mnie mocno drażnić. Dzisiaj mój cały workflow opiera się na dwóch sprzętach. S1 Mark II, S9 i tu przy okazji taka pełna transparentność z mojej strony. Właśnie S1 to sprzęt, który dostałem albo został mi wypożyczony wręcz tak długoterminowo. Nie jest on finalnie mój, jest on Panasonica. I tu ogólnie bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć te dwa kierunki, które tutaj sobie obrałem, wymyśliłem. Tą przesiadkę całą na Lumixa sprzętową, no i bym powiedział, że taką fajną współpracę z marką. Bo koniec końców to, co używam, to, co sobie założyłem i to, jak to działa, no to bym powiedział, że spełnia mnie w 100%, jeśli chodzi o sprzęt. Zaspokaja to moje wewnętrzne dziecko i ciekawość, no i ogólnie powoduje, że jestem w stanie produkować więcej, z większą frajdą. No, mogę powiedzieć wprost, mam to, co chciałem, działa to rewelacyjnie i nie czuję absolutnie żadnej potrzeby, żeby to wymieniać. Czuję ciekawość, ale ta ciekawość jest teraz kontrolowana. Ogólnie myślę, że fajnie jest w końcu sobie usiąść, uświadomić sobie, że prawda nie zawsze leży tam, gdzie akurat jesteśmy. Czasem się okazuje, że to właściwe miejsce jest po prostu zupełnie gdzie indziej. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.